Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza albo Astrologia, jak kto woli. I mamy 20 marzec 2025 rok. I tak wygląda właśnie nasz kosmogram, czyli Słońce wkroczyło do znaku Barana. No i jest wiosna. Proszę się przyjrzeć. Tak ono właśnie wygląda. Fantastycznie. Słońce w Trygonie do Księżyca. Czy może być lepiej? Pięknie, kiedy otwieramy nowe przestrzenie. Musimy poczekać do tego nowego roku, kiedy nastąpi koniunkcja Słońca z Księżycem, czyli nów. A w tej chwili mamy jeszcze czas ryb i możemy lekko ponarzekać i ponaprawiać to wszystko, co nam ucieka. Ale najważniejszą rzeczą jest, że Merkury wchodzi do retrogradacji i ta retrogradacja zmusza nas do pewnych działań, które są w naszej psychice. Ale Wenus także jest w retrogradacji i ona też pobudza nas do refleksji nad tym wszystkim, co żeśmy dokonali. Merkur z Wenus razem, ale trzeba poczekać chwilę, aby Wenus wyszła z retrogradacji, to jeszcze mamy czas, ale Merkury lada moment, zapomnimy o nim i otworzy się przed nami nowa przestrzeń. Oprócz tego, co tu ukrywać, nasz wspaniały Mars jest w raku i jest w kwadraturze, też pilnuje dlatego nas, żebyśmy nie popełnili żadnych błędów, a właściwie po to, żebyśmy naprawdę rozpoczęli nowe myślenie, to nowe myślenie noworoczne, to nowe myślenie nad naszą strukturą, jacy jesteśmy. Także trzeba brać pod uwagę, że lada moment znajdzie się Neptun też w naszych baranie i nastąpi, on wejdzie tylko na chwilę i nastąpi jakby déjà vu tego wszystkiego, co kiedy już wejdzie, to będzie sporo lat, ale o tym w odpowiednim czasie. No cóż jeszcze ciekawego? Trzeba się przyjrzeć dokładnie i Chiron jest w naszym baranie. Daje nam to pewną sytuację, żebyśmy mogli być bardziej skoncentrowani na sobie, a przede wszystkim na swoim życiu, tym, które nazywamy zdrowiem. I po to, żebyśmy mogli rozpocząć nową agresję naszego istnienia w tej przestrzeni, w jakiej jesteśmy, bo to jest najważniejsze, że i budujemy już nowy świat. I ten nowy świat, pamiętaj o tym, musi być dużo lepszy niż ten, który zostawiliśmy tam w rybach i mamy nową formę działania, bo Jowisz jest przecież, jakby nie było, w bliźniętach i daje nam wielokolorowe zadania, które musimy wykonać ze względu na to, że jest czas i pora. Po wielu wyrzeczeniach i wielu sprawach, które wreszcie stworzyły to, że planety są blisko siebie i nadają nam pewien motor w nas, który nas tak bardzo podnieca i daje nam możliwość najpiękniejszego balu, jaki można sobie tylko życzyć. Zatańczmy więc przez cały ten rok i tańczmy go do upadłego. Po to, żeby jak za dawnych czasów, no cóż, żeby chata trzeszczała, żeby deski skakały, a my na niej. Hopsa, hopsa, bo jest czas barana, a czas barana jest bardzo efektywny, jeżeli go dobrze pojmiemy i wykorzystamy w tym wszystkim, co jest zapisane w tym kosmogramie. A naprawdę jest ten kosmogram
nie do wiary. Dlaczego? No cóż, jeżeli się posiada ascendent w raku i w dodatku jeszcze w wadze, no cóż więcej jak nie rozpocząć z nowym kardynalnym krzyżem. Idziemy do przodu. Do przodu! Kosmos od nas tego wymaga. Cieszmy się, że jesteśmy rozsądni, że jesteśmy mądrzy, a o tym będę opowiadał. Zapraszam na dalsze historie związane właśnie z królewską wiedzą, z tym, co jest. Ten nowy rok jest bardzo ciekawym rokiem, rokiem wolności. Tą, którą sobie historię zbudujemy, bo przed nami ogromne wyzwania, ale jednocześnie to, co jest najważniejsze, o tym będę w każdym momencie opowiadał. Cóż mogę życzyć? Koncentracji, bycia sobą w tej rzeczywistości, żeby nie popełniać błędów. Tobie i sobie pozwolę. Do pracy, do działania. Ja wiem, czy warto powiedzieć rodacy, czy lepiej bierzmy się za te swoje myśli ku przyszłości. Słońce jest w baranie, naprawdę. Od godziny 10:02, 20 marca, wyobraź sobie, już się dzieje. Jesteśmy. Hurra! Czy zwyciężymy? Musimy. Do zobaczenia. Zapraszam na dalsze historie związane z królewską wiedzą i z tym, co jest najważniejsze. Z wytrwałością i odwagą, z patrzeniem w przyszłość. Najpiękniejsza, jaką sobie wymarzysz i jaką zbudujesz ty, nie kto inny. Ja też, ale ja dla siebie, a ty też dla siebie, bo wtedy będzie nam łatwiej dojść do celu, bo każdy chce tego samego. Bez zwad i bez roztrzepywania, bo piana nam jest niepotrzebna. Potrzebny nam jest zapał serca i ducha. Do zobaczenia. Z Bogiem.